Silna i bezpieczna Ameryka to gwarancja silnego NATO. I to jest jeden z powodów, dla których pracuję każdego dnia, aby zapewnić, że nasza armia jest bardzo potężna, a nasze granice są bardzo silne. Przede wszystkim nasza gospodarka jest silna, ponieważ bezpieczeństwo narodowe wymaga bezpieczeństwa i dobrobytu gospodarczego i mamy najlepszy, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Biden i jego sojusznicy zniszczyli naszą gospodarkę i dali nam być może najgorszą inflację w historii Ameryki. Mówią, że 48 lat, ja mówię, że na zawsze, ale myślę, że 48 lat to jest równowartość wieczności. Czy to 48 lat, czy też na zawsze. To jest okropne. Kosztuje przeciętną rodzinę $33 000. Tego, co zrobili temu krajowi, nigdy, przenigdy nie powinno się zapomnieć. Nie wierzę, że zdrowy na umyśle prezydent kiedykolwiek podpisałby takie rzeczy, jakie on podpisał. Ale teraz ceny artykułów spożywczych, ceny energii, ceny biletów lotniczych, raty kredytów hipotecznych, czynsze i raty za samochody. Wszystko spada i to bardzo szybko. Zgodnie z moją polityką klauzuli największego uprzywilejowania dla cen leków, koszt leków na receptę spada nawet o 90% w zależności od sposobu obliczeń. Można też powiedzieć 5, 6, 7, 800%. Są dwa sposoby, żeby to obliczyć. Ale mamy politykę najbardziej uprzywilejowanych narodów, której chciał każdy prezydent, ale żaden nie był w stanie jej uzyskać. Ja ją zdobyłem, a inne narody ją zatwierdziły i musiałem użyć ceł, żeby ją uzyskać, bo mówili, nie ma mowy. Innymi słowy, tabletka, która kosztuje 10% w Londynie, kosztuje $130. Zastanów się nad tym. W Londynie to kosztuje zaledwie $10. Natomiast w Nowym Jorku, czy też w Los Angeles, cena wynosi $130. A ja bym mówił, o rany, to źle. Moi znajomi mówili, oj, wiesz, jedziemy do Londynu, możesz kupić to za grosze, jedziemy na cały świat, możemy to kupić za nic, bo w zasadzie Ameryka subsydiowała każdy naród na świecie, ponieważ prezydenci pozwalali im na to. Stało się to bardzo trudne. Więc kiedy zadzwoniłem i powiedziałem Emanuel i mam, wszystkie duże firmy farmaceutyczne całkowicie się zgadzają. Przy okazji to nie było łatwe. Są twarde, sprytne. Od dawna uchodziło im to oszustwo na sucho, ale oni z tego zrezygnowali, ale powiedzieli, nigdy nie przekonasz krajów, by to zatwierdziły. Ja na to mam dlaczego? Bo nie zechcą. Zawsze mówili, więcej nie zapłacimy. Resztę weźcie od Stanów Zjednoczonych. Więc przez lata oni pozostali tacy sami. My tylko szliśmy w górę, w górę, w górę. I znaczy zapłacilibyśmy 13, 14, 15 razy więcej niż niektóre kraje. Więc powiedziałem, nie, zatwierdzą to w 100%. Panie, nigdy pan ich nie przekona, żeby to zatwierdzili. Powiedziałem, gwarantuję panu. Ale tak naprawdę zacząłem od Emanuela, który pewnie też jest w pokoju i lubię go. Naprawdę go lubię. Trudno w to uwierzyć, prawda? Powiedziałem Emanuelu, będziesz musiał podnieść cenę tej tabletki. Do 20, może nawet $30. Pomyśl tylko o tym. To oznacza, że to jest podwojenie ilości leków na receptę. Może to być potrojenie, może nawet poczwórne zwiększenie. To wcale nie jest łatwe. Nie, Donald, absolutnie tego nie zrobię. Powiedziałem, tak, zrobisz to na 100%. On powiedział, nie. Pauza, żądasz ode mnie, żebym podwoił. To jest pauza, powiedziałem, Emanuel, żerujesz na Stanach Zjednoczonych od 30 lat, wykorzystując leki na receptę. Naprawdę powinieneś to zrobić i zrobisz to. Jestem o tym przekonany. Właściwie jestem w 100% pewien, że to zrobisz. Nie, ja tego nie zrobię. Bo on, szczerze mówiąc, musi podwoić albo potroić, ponieważ świat jest większy niż Stany Zjednoczone. To nie jest tak, że spotykamy się w połowie. Wy musicie trochę podnieść, a my dużo obniżamy. Oni trochę podnoszą, my dużo obniżamy. Więc my mamy 130, oni mają 10, więc będą musieli dojść do 20 lub 30, nie więcej niż tyle. Powiedziałem, Emanuel, podwoisz to czy potroisz to? Nie. Powiedziałem, oto jak to wygląda, Emanuel. Odpowiedź brzmi, że zrobisz to i zrobisz to szybko, a jeśli nie, nałożę 25% cła na wszystko, co sprzedajesz do Stanów Zjednoczonych i 100% cła na twoje wina i szampany, a to jest około 10 razy więcej niż to, o co proszę. I masz to zrobić. Ja nie chcę, żeby to ujrzało światło dzienne, ale możesz mnie do tego zmusić. Nie, Donaldzie, ja to zrobię. Zajmowało mi to średnio 3 minuty na każdy kraj, powtarzając to samo. Zrobisz to. A oni wszyscy na to, nie zrobię tego. Proszą mnie państwo, żebym podwoił cenę recepty. Powiedziałem, zgadza się, bo oszukujecie nas od 30 lat, a oni na to, nie zrobimy tego. Odpowiedziałem, w porządku, w poniedziałek rano wprowadzamy 25, 30, 50. Podałem różne stawki dla różnych krajów. Mówimy też o bezpieczeństwie narodowym. To niesprawiedliwe. Nie będziemy subsydiować całego świata. I każdy z tych krajów się na to zgodził. Więc jedną z najważniejszych rzeczy, które osiągnąłem, jest to, że mamy teraz klauzulę najwyższego uprzywilejowania.
będziemy płacić najniższą cenę, jaka jest dostępna na całym świecie. A zatem ceny naszych leków obniżą się o niewiarygodne 90%. Znowu można by rzec 1000%, 2000%. To zależy od tego, jak to sobie wyliczycie, ale my pójdziemy z tym, co fake newsy lubią bardziej, bo to brzmi, wyobrażacie sobie 90% obniżkę, brzmi to o wiele gorzej. Ale ceny leków spadną drastycznie we wszystkich krajach i doceniam, że to robią, ale to ich zasługa. Uczciwie mówiąc, bez ceł nie byłbym w stanie tego dokonać. Po spadku o $3000 za Bidena realne dochody w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 2, 3, a nawet $5000 i więcej. Posiadanie własnego domu zawsze było symbolem zdrowia i wigoru amerykańskiego społeczeństwa, ale ten cel stał się nieosiągalny dla milionów i milionów ludzi w erze Bidena, ponieważ stopy procentowe poszybowały tak wysoko. Dzisiaj podejmuje działania, aby przywrócić ten fundament amerykańskiego snu. W ostatnich latach giganci z Wall Street i instytucje inwestycyjne, wielu z was tu jest, wielu to moi dobrzy przyjaciele, wielu to moi zwolennicy, przepraszam, że wam to robię, bardzo mi przykro, ale podnieśliście ceny nieruchomości, kupując setki tysięcy domów jednorodzinnych, a dla nich to była świetna inwestycja. Często aż 10% domów na rynku. Wiesz, szalone jest to, że osoba fizyczna nie może skorzystać z amortyzacji od domu, ale gdy kupuje go korporacja, to ona może z niej skorzystać. Okej, to jest coś, o czym też będziemy musieli pomyśleć. Nie wiem, czy zbyt wiele osób o tym w ogóle myśli. Kupujesz korporację, oni kupują 500 domów, kupują setki tysięcy, kupują 500 domów, mogą odliczyć amortyzację. Człowiek ciężko pracuje, wylewa 7 poty, żeby kupić jeden dom, a i tak nie jest w stanie. Ale domy buduje się dla ludzi, nie dla korporacji, a Ameryka nie stanie się narodem najemców. Nie pozwolimy na to. Dlatego podpisałem rozporządzenie wykonawcze zakazujące dużym inwestorom instytucjonalnym kupowania domów jednorodzinnych. To po prostu nie jest sprawiedliwe wobec społeczeństwa. Oni nie są w stanie kupić domu. I wzywam Kongres, żeby uchwalił ten zakaz jako stałe prawo i myślę, że to zrobią. Jedną z największych przeszkód w oszczędzaniu na wkład własny jest rosnące zadłużenie na kartach kredytowych. Marża zysku firm obsługujących karty kredytowe przekracza obecnie 50%, co jest jedną z najwyższych. I pobierają od Amerykanów odsetki w wysokości 28%, 30%, 31%, 32%. Co się stało z lichwą? A zatem, aby nasi obywatele mogli się podnieść po tej straszliwej katastrofie Bidena, całkowicie wywołanej przez tego po prostu okropnego prezydenta, Zwracam się do Kongresu z prośbą o ograniczenie oprocentowania kart kredytowych do 10% na rok. A to pomoże milionom Amerykanów zaoszczędzić na własny dom. Oni nie mają pojęcia, że płacą 28%, spóźniają się nieznacznie z płatnościami, a potem tracą swoje domy. Aby uwolnić innowacje, oszczędności oraz finansowanie, pracuję również nad tym, by Ameryka pozostała światową stolicą kryptowalut. W tym celu w zeszłym roku podpisałem przełomową ustawę o innowacjach. Teraz Kongres bardzo ciężko pracuje nad ustawą o strukturze rynku kryptowalut. Bitcoin, wszystkie z nich. Który mam nadzieję wkrótce podpisać, otwierając Amerykanom nowe drogi do wolności finansowej. Zrobiłem to z dwóch powodów. Po pierwsze, myślałem, że to będzie dobre politycznie i było. Dostałem ogromne poparcie, ale co ważniejsze, Chiny też chciały tego rynku, tak jak chcą AI, a my myślę, że ten rynek mamy całkiem dobrze opanowany. Gdybym tego nie zrobił, wiecie, Biden był całkowicie przeciwko temu, aż do wyborów, kiedy zdali sobie sprawę, że miliony ludzi głosują przeciwko niemu z powodu kryptowalut i nagle bardzo to pokochali, ale było już za późno, zmarnowali to. Ale to jest politycznie popularne, ale to, co znacznie ważniejsze, musimy dopilnować, żeby Chiny nie przejęły nad tym kontroli, a kiedy już zdobędą te kontrole, nie będziemy w stanie tego odzyskać. Więc jestem zaszczycony, że mogłem to zrobić. Wreszcie poleciłem instytucjom wspieranym przez rząd, aby zakupiły obligacje hipoteczne o wartości do $200 miliardów, by obniżyć stopy procentowe. Ogłoszę nowego prezesa rezerwy federalnej w niezbyt odległej przyszłości. Myślę, że wykona bardzo dobrą robotę. Widzicie, trochę już zdradziłem, on to wygadał. Więc coś mamy, coś już jest. Ale ktoś, kto jest bardzo szanowany, no wszyscy są szanowani. Wszyscy są wspaniali. Każdy, z kim rozmawiałem, jest świetny. Każdy mógłby moim zdaniem wykonać fantastyczną robotę. Problem w tym, że zmieniają się, gdy dostaną tę posadę. Tak właśnie jest. Wiesz, mówią wszystko, co chcę usłyszeć, a potem dostają pracę. Są na 6 lat. Dostają pracę i nagle podnieśmy trochę stawki. Dzwonię do niego. A, panie, raczej nie chcielibyśmy o tym rozmawiać. To niesamowite, jak ludzie się zmieniają, gdy dostaną pracę. Wielka szkoda. To trochę nielojalność, ale muszą robić to, co uważają za słuszne. Mamy teraz okropnego prezesa. Jerome, zawsze spóźniony Powell, on zawsze jest za późno.
jest bardzo spóźniony ze stopami procentowymi, tyle że przed wyborami był w sam raz dla drugiej strony. Będziemy mieli kogoś wspaniałego i mamy nadzieję, że wykona swoją pracę jak należy. W zeszłym tygodniu średnia stopa 30-letniego kredytu hipotecznego spadła poniżej 6% po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Innym głównym czynnikiem podnoszącym koszty mieszkaniowe była masowa inwazja na nasze granice. I muszę powiedzieć jedną rzecz o mieszkalnictwie, bo nikt nigdy o tym nie mówi. Jestem bardzo opiekuńczy wobec osób, które już posiadają własny dom. Których mamy miliony, miliony i jeszcze raz miliony. A ponieważ mieliśmy tak dobrą pasę, wartości domów wzrosły w sposób niewiarygodny i ci ludzie stali się bogaci. Oni nie byli bogaci. Stali się bogaci przez swój dom. I za każdym razem, gdy sprawiasz, że staje się coraz bardziej i bardziej i bardziej dostępne dla kogoś, by kupić dom tanio, tak naprawdę szkodzisz wartości tych domów oczywiście, bo jedna rzecz działa w parze z drugą. I nie chcę robić niczego, co zaszkodziłoby wartości domów ludzi, którzy je posiadają, którzy po raz pierwszy w życiu chodzą po ulicach jakiegokolwiek miasta, w którym są bardzo dumni, że ich dom jest wart 500 tysięcy, 600 tysięcy, 700 tysięcy dolarów. Teraz, jeśli naprawdę chciałbym zniszczyć rynek nieruchomości, mógłbym to zrobić tak szybko, że ludzie mogliby kupować domy, ale zniszczyłbyś wielu ludzi, którzy już posiadają domy. W niektórych przypadkach zostawili swoje domy, a ich hipoteka byłaby bardzo niska i nagle ta hipoteka bez żadnych zmian staje się bardzo wysoka i w końcu tracą swoje domy. Nie zamierzam krzywdzić i rozmawiam ze Scottem, który wykonuje fantastyczną robotę, i Howardem, który wykonuje fantastyczną robotę. I wszyscy moi ludzie. I zawsze mówię, słuchaj, mogę totalnie zmiażdżyć rynek, możemy obniżyć stopy. Chodzi o to, żeby wyrównać i to jest coś, co chcemy zrobić. To naturalne, to dobre dla wszystkich. Wiecie, obniżenie stóp procentowych powinniśmy płacić znacznie niższe oprocentowanie niż obecnie. Powinniśmy płacić najniższe oprocentowanie ze wszystkich krajów na świecie, bo bez Stanów Zjednoczonych nie ma żadnego kraju. To znaczy, miałem sprawę ze Szwajcarią, akurat byliśmy w Szwajcarii. Może opowiem wam krótką historię, że absolutnie nic nie płacili. Produkują przepiękne zegarki, naprawdę wspaniałe, jak Rolex i wszystkie inne. Nie płacili Stanom Zjednoczonym ani grosza, gdy wysyłali swoje produkty, a my mieliśmy 41 miliardów dolarów deficytu. 41 miliardów dolarów z tym pięknym miejscem. Przelatywałem nad nim, prawda, że jest pięknie? Więc powiedziałem, nałóżmy 30% cła na nie, żebyśmy odzyskali część, nie wszystko w ogóle, ale nadal mielibyśmy deficyt, duży deficyt, mieliśmy 40-41 milionów. To duży deficyt i powiedziałem, nałóżmy cło. Różne taryfy w różnych miejscach. Wszyscy jesteście w nie zaangażowani, w niektórych przypadkach ich ofiarami, ale ostatecznie to sprawiedliwa rzecz i większość z was to rozumie, ale wprowadziliśmy 30%. Wprowadzono cło na Szwajcarię i wtedy rozpętało się istne piekło. Oni dzwonili. To znaczy po prostu nie uwierzyłbyś w to. A znam tak wielu ludzi ze Szwajcarii, to niesamowite miejsce, naprawdę niesamowite, genialne miejsce. Ale nie zdawałem sobie sprawy, że są dobrzy tylko dzięki nam. I jest tak wiele innych przykładów, mam na myśli nas i pewnie też inne miejsca, no, ale większość pieniędzy, które zarabiają, pochodzi od nas, bo nigdy nic od nich za to nie wzięliśmy. Więc przychodzą, sprzedają swoje zegarki bez ceł, bez niczego, odchodzą, zarabiają 41 miliardów dolarów tylko na nas, więc powiedziałem, nie możemy tego zrobić, więc podniosę to, ale nadal mielibyśmy deficyt dość znaczny, ale podniosłem to do 30%. Wydaje mi się, że premier, Nie prezydent. Myślę, że premier dzwonił, kobieta. i ciągle powtarzała to samo. Mówiła, nie możecie tego zrobić, tych 30%. Nie możecie tego zrobić, jesteśmy małym, malutkim krajem. Ja na to tak, ale macie ogromny deficyt. Wy może jesteście mali, ale macie większy deficyt niż te wszystkie duże kraje. Ona na to, nie, proszę, tego nie możecie zrobić. I ciągle powtarzała to samo, że jesteśmy przecież małym krajem. Ja na to, ależ wy jesteście dużym krajem, jeśli chodzi o... I ona po prostu mnie okropnie zirytowała. Powiem wam szczerze, i powiedziałem, dobrze, dziękuję pani, doceniam to, proszę tego nie robić, bardzo dziękuję pani. I ustawiłem to na 39%, a potem to się dopiero rozpętało prawdziwe piekło i wszyscy mnie odwiedzali. Rolex przyszedł mnie zobaczyć, wszyscy przyszli mnie zobaczyć, ale uświadomiłem sobie i to ograniczyłem, bo nie chcę krzywdzić ludzi. Nie chcę ich skrzywdzić. I obniżyliśmy to do
no wiesz, takiego niższego poziomu, co wcale nie oznacza, że nie będzie szło w górę. Ale sprowadziliśmy to na niższy poziom. Ale płacą teraz taryfą celną. Ale zdałem sobie sprawę, że mamy mnóstwo takich miejsc, gdzie ludzie zbijają prawdziwe fortuny i to wszystko wyłącznie dzięki Stanom Zjednoczonym. Bez Stanów Zjednoczonych nic by nie produkowali. Zastanówcie się nad tym. Szwajcaria zarobiła na nas aż 41 miliardów dolarów, a jak sama powiedziała, to małe miejsce. I wtedy sobie uświadomiłem, nie wiem, to było tak mocno, bo ona była tak agresywna. I w tej rozmowie uświadomiłem sobie, że Stany Zjednoczone utrzymują cały świat na powierzchni. W wielu miejscach mógłbym wam podać 6, 7 miejsc tylko wśród ludzi w tej małej okolicy. Znam każdego z nich. Oni tak jakby patrzą w dół, nie chcą mnie widzieć i nie chcą patrzeć mi w oczy, ale wykorzystują. Wszyscy wykorzystywali Stany Zjednoczone, ale ja byłem bardzo uczciwy i dałem im cło i było dobrze. Ale uświadomiłem sobie, że bez naszej obecności To już nie jest Szwajcaria. Bez nas to nie jest żaden z krajów, które są tu reprezentowane, a my chcemy współpracować z tymi krajami, chcemy z nimi pracować. Nie zamierzamy ich niszczyć. Mogłem powiedzieć 39, 40%. Mogłem powiedzieć, chcę 70% cła, wtedy zarobimy na Szwajcarii, ale Szwajcaria zostałaby prawdopodobnie zniszczona, finansowo zniszczona. Nie chcę tego robić. Ale to właśnie my powinniśmy mieć najniższą stopę procentową ze wszystkich. Mam nadzieję, że Scott tego posłucha, ponieważ to my powinniśmy mieć najniższą stopę procentową spośród wszystkich krajów. Bez nas większość tych wszystkich krajów nawet nie jest w stanie funkcjonować, a do tego dochodzi jeszcze ten kluczowy czynnik ochrony. Bez naszej potężnej armii, która jest zdecydowanie największa i najpotężniejsza na całym świecie, bez naszej armii macie zagrożenia, w które nigdy byście nie uwierzyli, w które byście po prostu nie uwierzylibyście. Nie macie tych zagrożeń właśnie dzięki nam, a to wszystko jest zasługą NATO. Jeszcze jedna rzecz i muszę to powiedzieć z całą stanowczością, z całą powagą. W dawnych czasach zawsze mówiłem, że jestem najmłodszy w pokoju, teraz jestem już wśród tych starszych, aż przykro to mówić. Nie czuję się staro, ale jestem już w gronie tych starszych. Ale pamiętam, że jeszcze nie tak dawno temu, 20-25 lat temu, kiedy pojawiały się jakieś pozytywne wiadomości dotyczące, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone miały fantastyczny kwartał. Stany Zjednoczone miały naprawdę udany miesiąc. Wszystkie akcje szły w górę i tak właśnie powinno być. Kiedy teraz ogłaszają, że Stany Zjednoczone osiągnęły absolutnie rekordowy kwartał, to jest coś niewiarygodnego, jak fantastycznie prosperuje gospodarka, natychmiast wszystkie notowania giełdowe lecą w dół, ponieważ inwestorzy krzyczą, o nie, to jest inflacja, to jest inflacja. Podniosą stopy procentowe i to robią ci niektórzy z tych głupich ludzi jak Powell, podnoszą stopy procentowe, a to co robią, to powstrzymują cię przed sukcesem. Kiedyś, gdy mieliśmy świetny kwartał, świetny miesiąc, świetne zyski, świetne cokolwiek, jakiekolwiek dobre wieści, giełda szła w górę, tak ma być. Musimy to zrobić ponownie, bo tak właśnie powinno być. Tak jak osiągnęliśmy ponad 5%. Ludzie byli tym zaskoczeni. Powinniśmy osiągnąć 20%. Moglibyśmy nawet 25%. Kiedy ogłaszamy dobre wyniki, powodem jest to, że oni są tak sparaliżowani strachem przed inflacją. A przecież wzrost gospodarczy nie musi oznaczać inflacji. Mieliśmy już w przeszłości ogromny wzrost przy jednoczesnym bardzo niskim poziomie inflacji. Właściwie odpowiedni wzrost może zwalczać inflację, prawdziwy wzrost. Więc chcemy wrócić do tych dni, kiedy ogłaszaliśmy wspaniałe liczby, ponieważ będziemy ogłaszać fenomenalne, wiecie, wszystkie te fabryki, które są budowane w rekordowym tempie. Tysiące firm powstaje teraz. Pamiętajcie, zainwestowano 18 bilionów dolarów. Myślę, że ta druga liczba to 3. I tak właśnie wyglądały Chiny wiele lat temu. Inwestycje napływające do tego kraju z zewnątrz. 18 bilionów dolarów. Nikt nigdy nie widział takiej sumy. To są pieniądze, które wchodzą i budują nowe rzeczy, nowe fabryki. Tysiące przedsiębiorstw są budowane, tysiące. Setki ogromnych fabryk, w tym zakłady samochodowe, przenoszą się z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Przyjeżdżają z Kanady, przyjeżdżają z Meksyku, a także z Japonii. Japonia przybywa i buduje tutaj swoje zakłady, aby uniknąć wysokich ceł. Przyjeżdżają z Chin, przyjeżdżają z całego świata. Buduje się teraz więcej fabryk, samochodów niż kiedykolwiek wcześniej, nawet w szczytowym okresie lat 40. i 50. I są większe. Nie używają już renowacji, tylko biorą stary zakład, burzą go i budują zupełnie nowy, super nowoczesny. Ale dzieje się to na poziomach, jakich nikt nigdy nie widział. W 2024 roku USA zbudowało mniej niż 2 miliony nowych domów.
Ale Biden wpuścił ponad 8 milionów nowych migrantów, a te dni już minęły. W 2025 roku po raz pierwszy od 50 lat Stany Zjednoczone odnotowały migrację odwrotną. Chłopcze, to było wspaniałe. A byli to przestępcy, których usuwano z naszego kraju, ponieważ pozwolono im przybyć do nas z więzień, z gangów, dilerzy narkotyków, mordercy. 11 morderców. Większość z nich udało nam się usunąć, a potem ICE obrywa od głupich ludzi z przywództwo na terenie stanu Minnesota. Właściwie tak bardzo pomagamy Minnesocie, ale oni tego nie doceniają. Większość miejsc to robi. Wiecie, Waszyngton DC jest teraz najbezpieczniejszym miejscem w Stanach Zjednoczonych. To było bardzo niebezpieczne miejsce, żeby tam chodzić, a teraz możecie spokojnie spacerować z żoną i dziećmi prosto przez środek miasta. W tej chwili Waszyngton DC jest tak bezpieczny, jak to tylko możliwe. Był jednym z najbardziej niebezpiecznych, muszę przyznać. Wysłaliśmy tam wojsko, Gwardię Narodową. W ciągu 2 miesięcy było świetnie, w ciągu 3 miesięcy to jest naprawdę wspaniałe miejsce, bezpieczne i piękne. Zostało nawet posprzątane, graffiti zniknęło, ogrodzenia zniknęły. Nie musimy się już martwić o żadne ogrodzenia. Wszędzie trawniki są koszone i w wielu przypadkach zastępowane nową trawą. Wszystko to wydarzy się na wiosnę. Ale Waszyngton i DC znów są piękne i bezpieczne. Nowe restauracje się otwierają, wszystkie się zamykały. Teraz nie można dostać się do restauracji. Restauracje w Waszyngtonie, DC, wszystkie się otwierają. Memphis też, Memphis, Tennessee. Nowy Orlean, Louisiana. Byliśmy tam 3 tygodnie. Zredukowaliśmy przestępczość o 64%. W ciągu miesiąca przestępczość tam zniknie. Możemy to zrobić wszędzie. Pomożemy ludziom w Kalifornii, no, chcemy, żeby nie było przestępczości. Wiem, że Gavin tu był, no, bardzo dobrze dogadywałem się z Gavinem, kiedy byłem prezydentem. Gavin to naprawdę dobry facet. Gdyby tego potrzebował, zrobiłbym to bez wahania. Chciałbym zobaczyć, bardzo im pomogliśmy w Los Angeles, bardzo, bardzo wcześnie na początku mojej kadencji, kiedy mieli pewne problemy. Ale bardzo chcielibyśmy to zrobić. Powiem wam jedno, gdybym był gubernatorem z Partii Demokratycznej czy kimś takim, natychmiast zadzwoniłbym do prezydenta Trumpa. Powiedziałbym, no proszę wejdź do nas, no spraw byśmy wyglądali na dobrych i skutecznych, ponieważ obniżamy poziom przestępczości praktycznie do zera i usuwamy stąd ludzi, tych zawodowych kryminalistów, którzy będą kontynuować swoje złe działania i odsyłamy ich z powrotem do ich ojczystych krajów. Jednak tam, gdzie to wprowadziliśmy, rezultaty były absolutnie zdumiewające, a przecież mamy możliwość, by realizować to na o wiele wyższych poziomach. Odcinamy nielegalnych imigrantów od pomocy społecznej i innych świadczeń państwowych, a ja zarządziłem, że od zaraz nie będzie już żadnych płatności dla miast sanktuariów, ponieważ są one tak naprawdę tylko sanktuariami dla przestępców. Oni naprawdę chronią przestępców, a to właśnie ich musimy wydalić z kraju, morderców, handlarzy narkotyków, niepoczytalnych umysłowo. Opróżnili swoje szpitale psychiatryczne do Stanów Zjednoczonych. I pomimo tego mamy najniższe wskaźniki przestępczości, jakie kiedykolwiek odnotowano w historii naszego kraju. Właśnie to ogłoszono. Ale co równie ważne, rozprawiamy się z oszustwami na ponad 19 miliardów dolarów, które zostały skradzione przez somalijskich bandytów. Wierzycie, że Somalia, okazało się, że mają wyższe IQ niż sądziliśmy. Zawsze powtarzam, no to są ludzie o niskim IQ, jak oni wchodzą do Minnesoty i kradną te wszystkie pieniądze. A my mamy, wiecie, to piraci, dobrzy piraci, prawda? Ale strzelamy do nich w wodzie, tak jak strzelamy do łodzi z narkotykami. Ostatnio nie porywają zbyt wielu łodzi, zauważyliście. Kiedy wypływają tymi łodziami, chcą przejąć tankowiec wart $1,5 miliarda, załadować go ropą i mówią, wysadzimy waszą łódź. Mają potężną broń. Uderzysz w bok łodzi, wysadzisz wszystko w powietrze. Firmy ubezpieczeniowe są przerażone, więc mówią, po prostu oddajcie im łódź, damy im pieniądze zamiast tego. A ja na to nie pozwalam. Wysadzamy ich w powietrze prosto z wody do diabła. Widzimy, jak tylko wypływają. Wysadzamy ich w powietrze natychmiast. Nie mamy już tak wielu piratów, jak to bywało kiedyś. Jeśli się pojawią, to nie zostają tam zbyt długo. Ograniczyliśmy przechwytywanie tych łodzi, które są po brzegi załadowane narkotykami, włączając w to łodzie podwodne. Czy możecie uwierzyć, że oni naprawdę kupują małe, które nazywają mini łodziami podwodnymi? Są bardzo szybkie, są przeznaczone do przemytu narkotyków. 2 z nich załatwiliśmy. Demokraci mówią, oni sobie łowili ryby. Powiedziałbym, że zrujnowaliście komuś cały weekend wędkarski. Łódź podwodna to nie łódź rybacka, nie łowi się. Ale my zredukowaliśmy narkotyki drogą wodną na oceanach, na morzu o 97,2%. Pomyślcie o tym i ja właściwie mówię, kim do diabła jest te 3%, bo nie chciałbym pilotować jednej z tych łodzi. Zredukowaliśmy je, a teraz zaczniemy na lądzie. Wyeliminujemy to wszystko. Ląd to jest ta prosta część. To, co zrobiliśmy na morzu,
jest niewiarygodne i to jest nasza wspaniała armia. Sytuacja w Minnesocie przypomina nam, że Zachód nie może masowo importować obcych kultur, które nigdy nie zdołały zbudować własnych, udanych społeczeństw. Chodzi o to, że sprowadzamy do nas ludzi z Somalii, a Somalia to jest upadłe państwo. To w ogóle nie jest żaden naród. Nie mamy rządu, nie mamy policji, nie mamy wojska, nie mamy nic. A teraz mamy tę fałszywą kongresmenkę, o której właśnie doniesiono, że jej majątek wynosi $30 milionów. Wierzycie w to? Ilhan Omar, która śmie mówić o konstytucji, która zapewnia mi te wszystkie prawa. Ona pochodzi z kraju, który w zasadzie nie jest krajem, a teraz mówi nam, jak mamy prowadzić Amerykę. Nie ujdzie jej to na sucho zbyt długo, mówię wam. Eksplozja dobrobytu, osiągnięć i postępu, które zbudowały Zachód, nie wzięła się z naszych kodeksów podatkowych. Ostatecznie pochodziła z naszej wyjątkowej kultury. To jest cenne dziedzictwo, które Ameryka i Europa mają wspólne. Dzielimy je. Dzielimy to, ale musimy to utrzymać w sile. Musimy stać się silniejsi, bardziej skuteczni i bardziej dostatni niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy bronić tej kultury i na nowo odkryć ducha, który wyniósł Zachód z głębin ciemnych wieków na sam szczyt ludzkich osiągnięć. Żyjemy w niezwykle dynamicznym i przełomowym okresie. Żyjemy w niewiarygodnych czasach, ale musimy w pełni wykorzystać ten niezwykły okres, w którym się znajdujemy. W naszych dłoniach spoczywają technologie, o których nasi przodkowie ledwo mogli sobie wyobrazić. Mam na myśli, że nie byli w stanie nawet śnić o wielu z tych rzeczy, które dzisiaj mamy okazję oglądać. Są tak szybko produkowane. To znaczy sztuczna inteligencja 2 lata temu nikt nigdy nie słyszał o tym terminie, a teraz wszyscy o niej mówią i może służyć bardzo dobrym celom. Może też mieć bardzo niebezpieczne zastosowania i na to musimy uważać. Ale dzieją się dzięki temu naprawdę wspaniałe rzeczy i mamy taką przewagę. Radzimy sobie tak dobrze. Ale możliwości, które są większe i wspanialsze niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości, są tuż przed nami. To są pionierzy w tej sali, wielu z was w tej sali to prawdziwi pionierzy. Jesteście 2 naprawdę błyskotliwymi, genialni ludzie. Sama zdolność zdobycia biletu jest genialna, ponieważ na każde miejsce przypada około 50 osób. Nie wiem, co to jest. To jest Larry. Wszystko, czego dotknie Larry, zamienia się w złoto. On sprawił, że to odniosło ogromny sukces. Ale jesteście w tym pokoju i niektórzy z was to najwięksi liderzy na całym świecie. Jesteście największymi umysłami na całym świecie. A przyszłość jest nieograniczona i w dużej mierze dzięki wam. Musimy was chronić i musimy was pielęgnować. Zawsze powtarzam, że musimy pielęgnować naszych wspaniałych ludzi, bo nie ma ich zbyt wielu. Więc razem z pewnością siebie, odwagą i wytrwałością podnieśmy nasz naród, rozwijajmy nasze gospodarki, brońmy naszego wspólnego przeznaczenia i budujmy przyszłość dla naszych obywateli, która będzie bardziej ambitna, bardziej ekscytująca, bardziej inspirująca i większa niż świat kiedykolwiek widział. Jesteśmy w stanie dokonywać rzeczy, o których nikt inny nigdy wcześniej nawet nie pomyślał, a wielu z was obecnych tutaj to właśnie realizuje i chcę wam serdecznie pogratulować, bo jestem z wami na każdym kroku. Jesteście w stanie dokonać rzeczy, o których nikt inny nawet nie jest w stanie pomyśleć. Więc gratuluję wam tego ogromnego sukcesu i Stany Zjednoczone wróciły większe, silniejsze, lepsze niż kiedykolwiek wcześniej i do zobaczenia. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Bardzo dziękuję.